We were all taught this here. We were told, you are Polish. You speak a dialect of the Polish language. And Poland is the homeland. Biggest lie ever told in the church as far as I am concerned. Right? Because it's not true. Our ancestors had nothing to do with Poland. Kaszubia, if you're focusing on the homeland of my people, right, was under Prussian rule. So the thing is, but it doesn't matter who rules your land. Who are you? Now I know who I am. I'm a Kaszub, and I'm very proud. Pośród kanadyjskich lasów w prowincji Ontario skrywa się miejscowość o nazwie Wilno. Założona w XIX wieku głównie przez pochodzących z Prus Kaszubów, obecnie w powszechnej świadomości kanadyjskiej Polonii uchodzi za pierwszą polską osadę w Kanadzie. Z roku na rok ściąga tu coraz więcej turystów, m.in. ze względu na liczne lasy i jeziora. Historia tego miejsca wydaje się prosta i oczywista, jednak taka nie jest. Od kilkunastu lat ma tutaj miejsce renesans tożsamości kaszubskiej. Znaczna część tutejszych Kaszubów uważa, że polskość została im narzucona. Wilno powstało w 1858 roku. Na tamten czas przytłaczająca większość jego mieszkańców była Kaszubami. Ich językiem był język kaszubski. Przesiedlili się z terenów Prus i nie mieli zbyt wiele wspólnego z naszym krajem. Jednak za pośrednictwem polskiego duchowieństwa obecnego w Kanadzie miejsce zostało wykreowane na ostoje polskości, co z czasem zaczęło przyciągać kolejne fale migracji, tym razem już z Polski. Kaszubi zdani na Kościół w kwestii edukacji w pewnym momencie sami uwierzyli, że są Polakami, co zaczęło się powoli zmieniać, gdy doszło do regularnych kontaktów z Polonią z Toronto, Ottawy czy Montrealu, która od lat 50. XX wieku zaczęła osiedlać się w tym rejonie, z czasem dominując społeczność kaszubską. Około 20 lat temu w Wilnie powstała koncepcja kradzieży tożsamości, o której dzisiaj porozmawiamy z kanadyjskimi Kaszubami. I naszą kolejną przygodę zaczynamy w aucie. Cieszymy się tą wolnością, że jesteśmy znowu w drodze, ale z drugiej strony mamy mnóstwo bagażu i całą naszą przygodę z Kaszubami zaczniemy od tego, że musimy się gdzieś tutaj przekimać, nie mamy żadnych noclegów, będziemy szukać wszystkiego na dziko i już się ściemnia, dojechaliśmy, chyba już jesteśmy w tym rejonie Kaszub i gdzieś tutaj będziemy szukać miejsca na nocleg. No i zobacz te domy tutaj. Kampery, prawie każdy ma kampera, zauważyłeś? Tak, no, przyczepę kampingową. Ale ja bym się chyba kimnął gdzieś nad jakimś jeziorem, co myślisz? Tylko nad jeziorem może być więcej komarów, ale dobra, próbujmy. Tak, a to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo tu mamy skrzynki na listy. No i tak jak na filmach, tutaj jest takie coś czerwonego i musi być postawione jakieś, w środku jakiś list. Ale bardzo wygodne. Wrzucasz to z samochodu i tyle. No. Jedziemy dalej. Wow, zobacz ten kościół, nie ma wokół żadnego domu, ale naprawdę ani jednego domu nie ma. Wszystkie farmy są kawałek dalej. Godzina później się strasznie ściemniło. Podjechaliśmy pod jakieś jezioro i pierwsze miejsce od razu, gdzie zjechaliśmy, od razu znak no camping i... No parking. Nie wiem, czy stąd widać, ale nie można parkować od 9 wieczorem do 5 rano, a kempingować w ogóle nie można. Zobaczcie, to jest fajne. Tutaj jest miejsce na grilla, jakaś ławeczka, drzewa iglaste i tam zaraz jest jezioro, ale to zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe, bo nawet widzieliśmy jakieś służby tutaj jeździły, więc podejrzewam, że pewnie by nas stąd przegonili i tym razem pojedziemy dalej. Zawsze są szukanie noclegu, ale od czasu, kiedy opublikowaliśmy ten film o jeżdżeniu kamperem, napisaliście nam sporo komentarzy, że właśnie w Kanadzie nie powinniśmy nigdy ludzi pytać, czy można gdzieś zaparkować, bo zawsze nam powiedzą, że nie, tylko po prostu parkować i czekać, aż ewentualnie ktoś nas obudzi. I tak też zrobimy. Będziemy się stosować. Tylko może nie w takim ewidentnym miejscu, gdzie podejrzewam, że na pewno by nas ktoś wyrzucił. Więc chodźmy pojedźmy gdzieś dalej. Gdzieś, gdzie nie będzie znaku po prostu. Może tu się przekimamy. Co to w ogóle jest za budynek? Słabo go widać. Patrzcie, to jest remiza strażacka. W Argentynie bomberos, czy w Brazylii bombeiros, to były typowe miejscówki, gdzie można było się zatrzymać gdzieś na noc. Ale podejrzewam, że tu też raczej chyba się nie przekimamy. Nie, widziałam na wstępie taki wielki znak i było napisane, że parking jest prywatny. No i update sytuacji. Zjechaliśmy gdzieś, nawet nie wiem w sumie gdzie, bo jak jest ciemno, to jest piękne w sumie tego szukania noclegu po ciemku, że w pewnym momencie jeździsz i gdzieś już ci się nie chce, zjeżdżasz byle gdzie. Mani, jak tam czujesz się wygodnie? Wygodnie, no na razie mi pasuje ta pozycja. A ja śpię tu. Śpiwór walnięty. Zobaczcie w ogóle ile mamy rzeczy.
Tu jest połowa naszych rzeczy, a druga połowa jest w bagażniku, więc w sumie nawet tego nie widać i tutaj będziemy właśnie sobie dzisiaj kimać. Na jutro jesteśmy umówieni z aktywistą kaszubskim Davidem Szulistem, z którym już w zasadzie od 2 miesięcy piszemy. Ja do niego napisałem w ogóle po polsku pierwszą wiadomość i on odpisał, że to jest dla mnie obcy język. Albo rozmawiamy po kaszubsku, albo po angielsku. I przeszliśmy na angielski z tego powodu. Więc na pewno to będzie niesamowite spotkanie. Nie możemy się doczekać, więc teraz musimy zebrać energię i dobranoc. Lata tu jeden komar. Dzień dobry. Było fatalnie. Wydawało mi się, że jako tako da się tu wyspać, ale jednak za dużo bagaży. Masakra, ale walniemy kawusie i będzie spoko. Zaparkowaliśmy w ogóle, teraz dopiero to widać. Stoi kilka samochodów rozwalonych, zardzewiałych. One chyba są na zezłomowanie, nie? Nie wiem, na co one są, ale stoją i my wjechaliśmy między nie i wyglądamy tak po prostu, jakbyśmy sobie byli jednym z tych aut. I jest tu jezioro, więc idziemy teraz się ogarnąć w jeziorze. Tak wygląda kaszubskie miasteczko o poranku i gdzieś tutaj właśnie musimy odnaleźć jeziorko i umyć mordy. Na początku byliśmy wstępnie omówieni z Davidem w takiej tawernie z jedzeniem kaszubskim, ale okazało się w międzyczasie, że zmarła jedna osoba, 90-paroletnia ze społeczności kaszubskiej i dzisiaj odbędzie się pogrzeb i David nam napisał, żebyśmy po prostu przyjechali na ten pogrzeb i tam się z nim pierwszy raz spotkamy. Powiedział, że będzie ubrany w garnitur w kolorach kaszubskich, więc pierwsze spotkanie odbędzie się właśnie na pogrzebie. Do Wilna wjeżdżamy tuż przed mszą pogrzebową. To niewielka miejscowość rozkładająca się wzdłuż głównej drogi. Nazwa nie ma nic wspólnego z Kaszubami i pochodzi po prostu od rodzinnego miasta księdza Ludwika Dębskiego, który należał do pierwszej fali emigracji. W kościele odbywa się msza pogrzebowa jednej z najstarszych osób w społeczności. Pośród tłumu szybko zauważamy Davida Szulista. To najbardziej znany w Kanadzie kaszubski aktywista. Chociaż należy do 5. pokolenia urodzonego w Ameryce Północnej, jego pierwszym językiem jest kaszubski. Prowadzi swój podcast, gdzie występuje pod pseudonimem Johnny Kaszub. David w młodości zawsze myślał, że jest Polakiem, jednak w latach 90. przeglądając książki dokonał odkrycia swojej prawdziwej tożsamości. Poznajmy go bliżej. I don't recognize. Hello, So you must be the people. I am. Yeah. Good. Recognize you by your shirt. David, nice to meet you. Pleasure to meet you, sir. In We've person. been waiting 165 years for you. And could you tell me, like, the lady that passed away now, she was... She was the elder, and we only have a few left now. So now who's like the oldest person in the region? In this parish here, probably would be my mother. Oh, and how old is she? She is 94. That's an English spelling, like in Canada. In Kashubi and for a man, it would be stamp a question. So you know what, like the ceremony has ended, but we noticed when we were inside the church that somehow it was the mixture of English and Polish. We still don't understand why a foreign language is being told in our church. I still don't know. Even if they sing it, if you ask them, what did you just sing? Who says, I don't know. We really got robbed. What should have happened if we would have known our identity, we would have had a Kashubian mass. Today, a lot of Polish people are moving in, and of course they feel comfortable. You know, they call this a Polish parish. Yeah, and we're trying to figure out why is it called a Polish parish. 90% who built this church are Kashubian. Here it's your family, right? This is my father, yes, and of course Mom is still around. And of course he was as Polonized like the rest. Come on over here. You see something on the back of his tombstone? It should be a griffin. Your father, when he was growing up, he thought he was Polish, right? He said, everybody was. And same applied to you, right? Absolutely. You only knew about it. I didn't know until I was 46 years of age. And how did you realize you were Kashubian, not Polish? Father Al Rukeski wrote a book he went to discover, and it's called The Saga of the Kashub People, and I ended up getting it on my 46th birthday from my dad. He says, here son, read this. This is going to change your life. The one thing we all knew that we didn't understand the Polish people that came to the city and never the priests, right? You know, they're highly educated, so they must be speaking high Polish and we're speaking low Polish, right? So we thought it was like a dialect. I'm saying it today is that I was a victim
of a Kashubian identity theft. My dad didn't know until he was 70, same with my mom. I'm a survivor. A lot of us are survivors. We finally found out who we really, really are. Przyjedziesz tak przed sodmo do nas. Yeah. To wiesz, gdzie one mieszkają? O, Yeah. walk there. Вони разом jakie godą? Ja nie wiem. Rozumiemy trochę rozumiemy. Well, no, because some of the words are the same. It is a Slavic language, Yes. right? I understand probably 20%, and so do you. Russian, Czech, Slovak. I had a Ukrainian family living at my home last summer. They never knew a word of English. I communicated more in Kashubian with them and vice versa in Ukraine. So, am I Ukrainian? No. You know, because I understand 20% of your language. Am I Polish? No. Right? I'm not Russian. Yet I understand some of the words, right? So I think this is what people have to realize, right? You often speak Kashubian here? Like... Oh yeah, Ми були уроджені в Кашубі. A co ty nauczył? Gadać po kaszubsku. To było w szkole, to było w domu, gdzie to było? Дома. To było w domu. Ну як дошка почала ходити, ми не могли по-яськи. No, Nie, słowa. nic. No, my se musimy Ми nauczyć. dostали пасим, O ja wiem. yeah. A to było? то була у нас. Ja. Koszujcie salo, koszujcie z kosiu ja, koszyliśmy Obydwa. Wstać rano, suszujcie sano, suszujcie, suszą ja, suszyliśmy obydwa. They're all trying to make us Polish. Well, guess what? No disrespect to the Polish, but I don't want to be Polish. But you I said wanna that be you have Kashubian. nothing against Polish people, right? No, absolutely not. My grandmother was Polish, and she never lost her identity. Ludwika Duda, she knew she was Polish. Her first language when she came here, when she was young, was Polish. Przyszedł czas i po pogrzebie idziemy teraz do takiej salki na dole, właściwie do piwnicy na stypę. Zostaliśmy zaproszeni. Wow, zobaczcie to jest wszystko pod tym kościołem. Cała ta przestrzeń jest tak wielka, praktycznie jak ten kościół, w którym przed chwilą byliśmy. I tutaj domyślam się, że to jest coś w stylu właśnie takiej sali na stypy, może na jakieś inne uroczystości. Zaraz się dowiemy, jest mnóstwo jedzenia i bardzo dużo ludzi, bo ta pani, która zmarła, miała prawie 100 lat i wszyscy znali ją w tej miejscowości. Let's go in line and get our plates and then we go and sit down. Okej. A patrzcie tutaj, nasz bohater filmu, David Shuli z Donaldem Tuskiem coś wciągają. To jest oczywiście jakaś tabaka, której chyba potem nawet spróbujemy. What would you recommend? Beans to pick it over here. Where can we pay for this, for the food? Oh, there's no cost to this. The family has taken care of that. I just wanted to ask you, can you read it again, that sign, and translate it? Kaszebsko puszni, ma bele kaszeby, ma suma kaszeby i ma biedna bądzymy. My w jedno bądzymy. What does That mean? means we will always be Bucha, it's like pride. proud. Z podziemnej sali wyjeżdżamy windą do kościoła. David chce z nami porozmawiać na osobności oraz pokazać nam Matkę Boską Królową Kaszub ze wsi Sianowo, która otaczana jest tutaj wielkim kultem. And then this here is our Blessed Mother of Shanovo, Queen of Kashubia, the Lord's Prayer in Kashubian. Now, you can also find that in Jerusalem, And do people in Kashubian. pray here using those words or? No, remember it's a foreign language here. But you would like? But would be that. nice, but it might be a little too late. See, the problem here is in the 1960s they should have used the language of the community where everybody spoke the language. And there was a Polish priest, right? And of course he tells everybody you are Polish and your Blessed Mother is Częstochowa, and they named this church after the Queen of Poland. None of us, like we were so brainwashed, it's unbelievable. Unbelievable. Even today, you were at this mass. What language was being used here? Definitely not the language of our ancestors. If we're going to have, it's too late. How many of us speak it? And how many? 300-400, maybe left, and we're in our 70s, 80s. Like when that happened, that there was a shift from the Kashubian language to Polish language. When would you say? Oh, I would say that in the 1950s. You know, when the Polish people from the city. Okay, so Polish people moved here in the 50s, like. Yeah, 50s. Okay, and why was that they were moving here? A cottage country. You do write Kashubian. Well, now I do. I'm starting to, but I never did.
I'm the only one now in Canada that writes Kashubian, right? But I'm not that strong yet. You know, how do I get strong in it? So you're learning by yourself, basically. Yeah. So it was never a written it was only a spoken language. Most important for us when it says that, because we didn't even know about that word Kashubian, that's the homeland. That was taken away from our ancestors, absolutely. So when was the first time you heard the word Kashub? For me, on my 46th birthday, sort of like 1997. Wait, so before that you never knew what Kashub was? Not one person. Was packed with Kashubs, and they didn't even know that they were Kashubs. Not one of them. But you mean they didn't even know the word Kashub? Never heard it. 3 words they never knew about. Kashub, which are the people. Kashubian, their language, identity, nationality, right? And Kashubia, the homeland. No. We were all taught this here. You are Polish. You speak a dialect of the Polish language. And Poland is the homeland. Biggest lie ever told in the church as far as I am concerned, right? Mm-hmm. Because it's not true. Our answers have nothing to do with Poland. Kashubia, if you're focusing on the homeland of my people, right, was under Prussian rule. Mm-hmm, mm-hmm. So the thing is, but it doesn't matter who rules your land. Who are you? Now I know who I am. I'm a Kashub, and I'm very proud. Pope John Paul II, and he said to the people, Kashubs, be proud of who you are. Hold on to your traditions. You're Kashubs, right? And that woke a lot of the Kashubs up there. And on a personal level, would you say there's any, let's say, conflict? Only when it comes to identity, right? Okay. What I find is that we get along really fine, absolutely fine, right? But what really gets us upset is when the Polish people that are coming here are trying to make us Polish. Says you are Polish. But overall, there's a love between the two. I'm telling you now, I'm saying to the Polish people, you know what? Let me tell you who I am, because I know who I am now. And don't tell me who I am. Po kościele jedziemy na spotkanie z Kaszubami, którzy podobnie jak David wychowali się w wyniesionym z kościoła przeświadczeniu o swojej polskości. Posłuchajmy ich historii. My mother, she passed away 11 years ago, and it'll be September now. She just said she was Polish, and when the Polish people were coming in bring their sons and daughters to the camp at Kashubi and that, they'd come in and speak Polish to each other. Mm-hmm. And Mom would sort of gather a little bit of what they're saying, but she would say, she always told me, oh, well, they're High Polish. That's how she pronounced. Mm-hmm. But she died 11 years ago, never knowing that she was Kashubian. Nor my father. So there's whole generations of us that do not know that they are Kashubian. Now, what about the Polish people that are coming here or living here? What do they think about the Kashubian identity thing? Sometimes it's interesting because it's almost when you say you're Kashubian, they sort of look at you and they sort of go, oh, yeah, one of those, you know, and sort of go, oh yeah, It means, it doesn't seem to mean a whole lot to them, but it does to us. But I always, in a very kind way, just say, well, hey, you know, we survive or have lived side by side, and I mean, what about the other Slavic language or little areas that were there? You know, they're noted. You know, we need to be noted. So, yeah. Kaszubski to język zachodniosłowiański. Prawnie ma w naszym kraju przyznany status języka regionalnego, jednak przez niektórych badaczy jest uznawany za etnodialekt polskiego. Według działaczy takich jak David chodzi tu wyłącznie o względy polityczne. Aby udowodnić swoją rację, Johnny Kaszub przeprowadził pewien eksperyment. What I've got is, because most of us here always thought that we spoke the Polish language, but I found out that's not true. Kashubian, the language we speak, it stands on its own. So, but I wanted to find out what the Kashubs in my community would identify to the language. So what I did was I put down on this survey here 50 English words that we usually use every day, and I had a line in Kashubian and the other line in Polish.
So first thing I did was when I approached the people, I asked them obviously their name and their family name, and then the next question I went and asked them was, what language other than English do you speak? Eh? And every one of them would say, well, I speak Polish, you know. And what was interesting, they would say it in the Kashubian language, said, well, ja godam po polsku, ja wiem godam po polsku, ja godam tero do ciebie. I said, okay, fine. So I give them a word in English, like let's say the word for always, and they would say, Vietnam. Good. I highlighted. And I kept going right down the list, right? You know, and all of a sudden, at the end of it all, none of the words that they said were in the Polish language, which they told me they were speaking. I said, well, you're speaking Kashubian, because every word you said in Kashubian. And could you read some examples, like the word in English, Polish, and Kashubian, like to compare? Basement, sklep, right? Bad, lihi, blanket, deka, breakfast, frühstück, cane, kruczówka, ceiling, plesowa, curtains, gardina, adol, pupka, fast, westro, fog, doka, grandmother, starka, grandfather, stark, gun, flinta, a meal, moltok, moon, miesiąc, hunt, jaktować, to knock, klepas, ladder, drobka, noise, trosk, open, wedampi, a hole like a garden hole, aka, pants, bukse, a path that you walk on, stegna, potato, vulva, pumpkin, lami. God bless you. Błeże pomagi. How is it that you learned Kashubian? Myślę, do szkoły to ja nie mogę ani jedno słowo mówić po angielsku. And do you remember the first English word that you learned? Nie. TV. To pewnie było TV. No, TV nie było tu wtedy. Telewizja nas wszystkich popsuła. To wszystko się skończyło wtedy. Jak do szkoły szedł, to czasem to było wstyd, nie goda po kaszubsku, bo nasz starka i starek, oni po angielsku nic nie wiedzą. Nic. To muszę do nich godać wtedy. Okay, and how was like when second wave of Polish immigrants started coming here, like in the 50s and 60s, and they, let's say, spoke Polish to you or your parents? What was the level of mutual intelligibility between the languages? Ja nie mógł rozumieć nic. Może tam jeden słowa tam i man nie rozumiał nic. Pierwszy raz ja pamiętam, ty Polacy przyjechali tu i mnie spytali, że ten, you know, piwa sklepie. Sklep? Czemu to jest basement do naszego, sklepie, taczego nie czuję, ale do Polacy sklepie store, you know? But do nasi sklepie basement. But still, when you spoke it in your childhood, you thought you were speaking Polish, right? We were told. My mówili, że my po polsku godili i tak to było. Jak my się związali z ludźmi, co tam w Toronto przyjechali, albo w Brampton, albo Hamilton, jak my nie mogli ich rozumieć, wtedy się musieli na nas przyzwać i przemyśleć, co my godamy. How did you realize that you were actually speaking Kashubian, not Polish? When was it, and how did you feel back then? Well, to było coś nowe do nas, you know. When it zaczęło przyjechać z Polski 1973. And was it hard for you to communicate? Yes, yes. Ja jeszcze mam twardy czas. Ja też, A ja się nauczyłam, bo wiele ludzi nie mieli, jak oni tu przyjechali, oni nie mieli cottage'ów, ani ziemi, ani nic. To oni przyszli na farmę do nas tu i moja mama daje im westać w naszej izbie. My czuli, jak oni godili, bo oni się pytali, gdzie jest sklep, a u nas sklep. Basement. So when you speak Kashubian to Polish people coming from Mississauga, they wouldn't understand you. Nie rozumiem, nie. No. You must have jedno słowo tu i tak. And you said that some Polish people told you that there's like more of them here now than the Kashubs. Yes. And at what point, let's say, you felt that there were so many Polish people coming here that Kashubian language felt like not like in the 60s, you know? Because in the 50s and 60s, like people spoke Kashubian here, right? Like
Everybody. Everybody. Każdy went go there. Yeah. Wszyscy ludzie... And then Polish people started coming, like... Yes. It was a gradual... Yeah. Oni pomału zaczynali przejeżdżać tu i ulubili to miejsce. And when you went to school, you said you spoke Polish. You didn't know that you were speaking Kashubian. You thought it was Polish. That's right. Yeah. That's right. What about your classmates, let's say? Well, The same. Każdy. Kashubian only. Wszyscy byli And were there any Polish speakers there, or No. None. none? Only Kashubian. Only Kashubian. That's right. Yeah. So the only Polish speaker that you knew at that time was probably the priest, or the only church? one is the priest. Yes. at that time? Yes. And it was hard for you to understand him at the Yes. church? Yes. Yes. It was very hard, very difficult. Po kilku ciekawych spotkaniach w Wilnie i okolicach wybieramy się z Davidem na rodzinną farmę. W okresie jego dzieciństwa mówiło się tutaj tylko po kaszubsku. W trakcie naszej podróży po kanadyjskich Kaszubach sporo dzieje się poza kadrem. Jest to tak wiele ciekawych motywów, że zdecydowaliśmy się nagrać o tym osobny film. Dzisiaj opublikujemy go w naszej społeczności patronów, która pomaga nam w tworzeniu podobnych projektów. Dzięki wsparciu patronów możemy poświęcić więcej czasu, aby realizować trudne materiały, które wymagają więcej przygotowań. Dziękujemy Wam za to i zachęcamy Was do wejścia na nasz profil w serwisie Patronite podany w opisie filmu. Tymczasem wróćmy do odcinka i poznajmy stryja Davida. Jesteśmy na kolonii. Na kolonii, tak. Zobaczcie ten samochód. Wiesz, że on jeździ? No, zobacz na koła. Na pewno musi jeździć, skoro go wystawili. Wow. Majątek rodziny Szulist. To jest nasze gwiazdy, nie? To jest Boris. I jego białka. Tam jest Aleksandra. Stryk Jadam. Ten tablica ukradła to, czy co? Jak to było? I myślę, Baba to nie I jak to było z tablicą? Twój Stark i mój prastark, bo urodzili w Kalisza, Kaszubskiej Europa. Jo. I wtedy jak my jeździli tam, my widzieli, te chłopy robili takie nowe tablice. Ale w rowu tam był taki ten starszy. Well, my się spytali, my możemy tak wezmać, a gdzie tam pójdzie? A ona mówi, you muszę to pójdzie do dompa. Nie. My chcemy to wezmać do Kanady. Ty to wszystko pamiętasz, jak my tam byli? Ja nie wiem, my to ukradli, czy ja po prostu nie wiem. What? I think, że my to wzięli i ukradli. A tutaj przynajmniej krzyż w kolorach kaszubskich. When you went to Kashuba, to tu jest, Boris, po kaszubsku to tu jest, może być kleka or kruczówka, which is a cane. Ten młodszy, on ma kruczówka. A ten starszy nie. Co jest nowoczny, do ten krzyż przejechał tu z Lipusa. Samo parafia, jak nasi kremni, szli do questo. Ty wiesz, czemu to jest żółty i czarny? Ty wiesz, czemu, czy nie? Kaszebie, żółty czarny. Biedno Kaszebie. Well, pućmy to, One more, here's a document. First document that for this land. Yeah, but you take a picture of him in the... 92 lata? 92. Będę 93. Aha. I auto? O ja, jeszcze ja. Nikt nie chce ze mną jechać, ale jadę są. See, he has many, so he's opening up now. Yeah, but there's like so many different things on this farm. There's like that airplane there. That's nothing. Do you know that there's probably 200 cars up in that bush? There's all kinds of old vehicles. His son is a mechanic, right? Let's go see document, then we go see cars, and then we go. It's the first one for this piece of property, yeah? Oh, there's the document, yeah. This one here is a document for this place. That's what he got, right? To skóra, to nie, to nie papier. Of the United Kingdom of Great Britain. In Ireland. In Ireland, yeah. Czy to jest dokument? At that time Canada was still a colony, right?
So this is fascinating. Like Kashubs came from Prussia. Prussia doesn't exist, and at that time Canada was also like a non-existing place. Kashubs were here before the country of Canada was formed. Styk Bóg zapłać, eh? Dobrze, okej. Bóg zapłać. Nie ma za co. A patrz, tam są bydła. To je bydło. Ale patrz, ci stare kara tam są, eh? Dlaczego? Why? Huh? Why so many cars? Well, jak kara są stare i złamane, wtedy when przyjdą tu i Józef, stryk jadam syn, on jest mechanik. Zobaczcie to jest niesamowite, ile tu jest tych aut. Ciekawe, czy można je otworzyć jeszcze? Nie, zamknięte wszystko. O wow, patrzcie co. Tam rośnie coś w środku w ogóle już. Jakieś krzaki dostały się do środka. O, tutaj można zajrzeć w oknie. Zobaczcie, jak w środku to wygląda. Did you know Al Capone had a hideout here? Al Capone was hiding here with the Kashubs? Yes. Now this is the honest to God's truth. Now, this is no airplane story, right? Okay. But up in Quadville, which is, maybe about 20 kilometers from here, 25, and there was just a nice log cabin. And when trouble was happening in Chicago, and they were after Al Capone, he fled. Nobody knew where he went. So he was hiding here. It's called the Al Capone hideout. Here? You mean where exactly? Go ahead and Google it. But where do you mean exactly? Right here, in this area, yes. But obviously some cars are not going anywhere. They've been staying here for long. None of these are going anywhere. So how they got here in the first place? Oh, well, they all drove. Like, you could still drive them here. Yeah. But they were on their last legs. Okay. Yeah. So it's kind of like a dump for cars in a way? It's a salvage. What's going to happen to them? They just stay right here. Now, and they'll probably rot. Yeah. And go into the ground. Ja rozumiem, ja. Ja to wszystko rozumiem też, ja. Ja wiem, co to godos, ale ja ciebie nie rozumiem. Dobrze, że tu przyszedł, ja sobie mogę z tobą raz pojechać. No ja, bo to jest nasz pierwszy język, nie? To jest nasz pierwszy język, ja. I wanted to ask, like, in general, from your perspective, like there's lots of Polish people coming here for the summer. Are they welcome here in your perspective? From your perspective? Oh, yes. They're all very. One is as long as one is statki, yeah. Dobry ludzie. Dobry ludzie. Yeah, one is a dobry ludzie. Proszę bardzo. Hey, nice driveway. I mean, na zdrowie. Przyszedł czas na wzniesienie toastu. Nice driver. Nice driveway. Nice driving. Let's drive it. The dogs want some as well. Oh. Musisz wezmać tobacco. Are you ready? I made that, right? So that's not a big deal. Yeah. But there was a small little one. It broke on me. Donald Tusk took a sniff from... Donald Tusk, right? He was the prime minister, and he took that. When he was in Wilno, right? But anyway, I'm going to tell you, and this is now you've tried what Tusk did, right? Same tobacco. Po kilku wspólnie spędzonych dniach żegnamy się z Davidem i jego znajomymi oraz rodziną. Kto wie, może spotkamy się jeszcze w Europie. Nasz rozmówca często odwiedza Kaszuby i kolejną wizytę planuje na przyszły rok. Podczas wszystkich spotkań z Kaszubami w Kanadzie zauważyliśmy pewną wspólną cechę. Większość poznanych przez nas ludzi przez wiele lat trzymało w sobie poczucie wstydu za rzekomą słabą znajomość języka polskiego. Często byli wyśmiewani za swój akcent i słownictwo. Wraz z odkryciem swojej tożsamości wstyd ustąpił miejsca dumie. Kaszubi żegnają nas słowami: dziś nareszcie wiemy, kim jesteśmy i byliśmy przez tyle lat.